Ty, wszyscy idą z maczetami, kuźwa, o co tu biega? Wszyscy się na nas patrzą, 100% ludzi się na nas patrzy. Wszyscy mają maczety, to tak trochę słabo. No powiem szczerze, było gorąco, bo jak nas ten tłum dzieci obskoczył z 50, część miała maczety w rękach, 0 dorosłych, żeby zareagować. No ja przez głupotę wyjąłem kamerę i zrobiła się mega agresja i w ogóle krzyk popłoch. Wow, ale skały! Trochę to przypomina góry stołowe, tylko razy 5, ale ma ktoś tam chawirę na górze przepiękną. No spójrz na ten widok, warto było tu przyjść, po prostu bajka. I tam ludzie mają domy, na tych skałach, coś niesamowitego. I tam takie wielkie góry w oddali, i tam Maciek cwaniakuje. Dobra, nie będę się mieszał, dorosły facet. Rambo! Wszystko nam tu pan opowiedział co i jak, ale nic nie zrozumieliśmy, bo Swahili języku mówi, ani słowa po angielsku niestety. Mówili nam, że to miejsce jest przepiękne, ale nie sądziłem, że aż tak bardzo. Szczególnie ta część mnie po prostu normalnie rozwala. Coś niesamowitego, ale widok. Ale czad, wracamy z tego punktu widokowego. Z 1,5 godzinki na piechotę i już naprawdę mocno zblazowani od upału, od wszystkiego. I tu pojawia się anioł stróż w pięknym Mitsubishi. Jaki? L200. L200 nas zabiera. Miły, sympatyczny, nic oczywiście nie chciał. Rewelacja, podrzucił nas, zaoszczędził nam 1,5 godzinki. Marszu. Tak, marszu, więc idziemy już, jesteśmy w Lushoto i idziemy dalej. Prysznic, ogarnąć się, wypocząć, a później jeść. Maciek ze mnie polewa, ja po prostu jem i jem. Targujemy się tu ostro, ależ oni mają tutaj te owoce. To wszystko jest po prostu z ich pól, zero chemii. Wychodzimy chyba ze strefy warzywnej i wchodzimy w jakąś inną, ale idziemy, zobacz, pokręcimy się. O nie, znowu ryby. Znowu ryby. Ależ klimatyczny ryneczek, no dawno takiego nie widziałem. To tak, żeby kogoś zniechęcić, żeby do naszego guest house'a wszedł. Żeby raczej trafią drzwi normalnie. Nakupiliśmy kupę owoców, no ale na tym rynku jutro pójdę, ale będę nagrywał spod ręki, bo no była agresja znowu. Nie lubią tutaj, kurde, jak się nagrywa na kamerę. Nie wiem, może to być związane z jakimiś wierzeniami, może jakieś zabobony, może coś. Cholera wie, ale tam było bardzo groźnie w tej wioseczce. Jak te dzieci z maczetami zobaczyły, jak wyjąłem kamerę, zaczęła się agresja. Natychmiast wyłączyłem, ale już później przykleiły się do nas na pół godziny. No i było słabo, nie? Już po prostu czułem, że chcę stamtąd zwiewać. Totalnie po prostu czułem się w dyskomforcie. Maciek ze mnie polewał, ale no wyglądało to naprawdę groźnie, więc trzeba uważać. Miasteczko o poranku, giełk zamieszanie, ale wszyscy się powoli budzą. A tu taki ładny kruk. Idziemy kupić coś zjeść. No i zawijamy z tego miasteczka, bo zobaczyliśmy tu wszystko co było. Teraz trzeba po prostu jechać dalej. Przed nami jakieś 4-5 godzin drogi samochodem, więc na stopa może być dużo dłużej, ponieważ będziemy się poruszać wioskami i drogami takimi bardzo zadupiastymi. Więc może być różnie z łapaniem stopa, ale jesteśmy dobrej myśli. No, problem w tym, że jak nie będzie stopa, to może też nie być nawet i autobusu. Ale to będziemy się martwić później. Na razie w ogóle mamy to w pompie. Idziemy, jemy i zwijamy się z tego hotelu. Targ się powoli budzi do życia. Kupę śmieci, ale biorą normalnie i sprzątają. Jestem w szoku. No, jesteśmy za wcześnie, oni chyba długo śpią. Chociaż powinni wstawać ze słońcem, ale tak się nie dzieje. Idziemy szukać jakichś warzyw i zobaczymy co znajdziemy. To jest pusto. Jeszcze wszystko jest zamykane. No targ jeszcze nie budzi się do życia. Jakieś pierwsze koty za płoty, pierwsze sprzątanie śmieci, otwieranie stoisk, ale nawet jeszcze nie ma dostawy towaru, więc odpuszczamy zakupy na śniadanie, gonimy do hotelu i zawijamy dalej. Kolejny dzień, kolejny stop. Jesteśmy na trasie. Łap go! Albo nie. Idziemy teraz do miejscowości Handeni. Zambia, brother.
i żeby się od nas odwalili. Tuk-tuki, żeby się od nas odwaliły. No to mówimy, że idziemy do Zambii. Jest ten terminal. Tak, ale nie idziemy na niego. Ale nie idziemy na niego. No, mamy to w pompie. Jeżeli nawet zatrzymamy autobus, bo nikt się inny nie zatrzyma, to lepiej jest zatrzymać autobus na trasie, który już jedzie, niż pójść na terminal autobusowy i czekać 3 godziny w słońcu, aż się autobus wypełni. Bo autobusy i tak co chwilę odjeżdżają, natomiast nie wiadomo, który odjeżdża w tym chaosie. A w ogóle to rano wyszliśmy bez nacho, bez jedzenia i była taka akcja, że poszliśmy po prostu na stopa, złapaliśmy jakiś autobus, który nas całkiem sporo zawiózł. No i później trzeba było zorganizować jakieś jedzenie. Wysiedliśmy, znaleźliśmy 3, o kurde, te autobusy będą tu skręcać, poczekaj. To odsuńmy się. Wzięliśmy 3 jajka ugotowane, no i później 2 banany i mamy śniadanie. Kupiliśmy wodę mineralną, to ich jajka ugotowane po jakieś 60 groszy wychodzą, więc dobra cena. No i lecimy, upał jest po prostu niemiłosierny, więc mam nadzieję, że zaraz kogoś znajdziemy. Tam jest wylot z drugiej strony terminala. Tak, i nas po prostu ktoś podrzuci. Też musimy znaleźć jakieś dobre miejsce, żeby mógł zjechać. Chociaż oni się tutaj nie przejmują za bardzo przepisami. Dobra, jesteśmy w dobrym miejscu, na dobrej drodze. Przed nami jeszcze jakieś 5 godzin jazdy tym autostopem. Dobra? No uwaga, o kurde, to jest właśnie Afryka. Osobyłek brak, ale tamten autobus złapaliśmy po 15 minutach marszu, więc nie jest źle. Najlepsza byłaby osobówka oczywiście, wtedy byłoby za darmo. Znaleźliśmy jakąś miejscówkę, niestety w pełnym słońcu, ale za to jest miejsce do zjazdu, więc łapiemy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Tu jedziemy w takim busie, nie wiem, łapaliśmy stopa, zatrzymał się taki typ. No i mówi, że jest pastorem i nas podwiezie. Nazbierał full ludzi. Wsadził jedną panią do bagażnika, ale wyszła, bo stwierdziła, że nie da rady. Za gruba była. Za gruba była. Ale fajne jest to, że teraz puszcza nam jakieś religijne pieśni, jakieś dziwne klimaty w tym samochodzie, więc zbiera chyba członków do swojej sekty. Nie wiem w ogóle, o co tutaj chodzi. Nie? Tutaj naprawdę jest dużo takich sytuacji, gdzie jest po prostu ekstremalnie. Siadamy do tego tutaj pastora. Dogadaliśmy się, niby wszystko pięknie, a gość zawija i jedzie zupełnie drugą stronę. I w ogóle nic nie mówi, nie? No o co chodzi? W 15 minutach okazuje się, że on zabrał jakiegoś tam ludzi, dokoptował tutaj na maksa i jednak jedzie tam, gdzie chcieliśmy. Więc wszystko jest tutaj takie dziwne, takie dla nas kompletnie niezrozumiałe. Po prostu ciężko nam to wszystko oceniać. Jedziemy tu, kochani, jak śledzie po prostu w puszce. Koło mnie siedzi pani, która nie mówi po angielsku, ale ma na imię Amila, waży sporo. Tutaj pan starszy, nie wiem jak się nazywa, no i Maciek wgnieciony. A z przodu tak to wygląda. Generalnie do autobusa powinno wejść 2, 4, 6 osób, a jest nas 11. 12 plus dziecko. Jest 11? Jak to powiedzieć? 11. 11 plus dziecko. No, także jest nieźle, ale jedziemy. Jestem tak ściśnięty, że nie mogę oddychać. I jest 50 stopni, ale na szczęście otworzyli okna teraz. Jesteśmy w miejscowości Handeni. To już jest bardzo głęboka prowincja. Tanzania jest olbrzymia. Wydaje nam się, że jedziemy już tydzień, ponad tydzień, zaraz będzie 10 dni. A jak popatrzymy na mapę, to po prostu nic się nie ruszyliśmy. A gdzie Zambia, gdzie Botswana, tego po prostu się nie da opisać. Przemierzamy się po prostu tempem ślimaczy. To jest fakt. No ale idziemy. Idziemy szukać banku, bo im głębiej w las, tym więcej drzew. Będzie po prostu taka sytuacja, że no zaraz nam się skończy w ogóle kasa, musimy się stąd wydostać. A później będzie w ogóle kłopot, żeby się wydostać. Więc szukamy banku. Mówią, że gdzieś tam 2 km stąd jest bank. No miejmy nadzieję, że będzie otwarty. No i później będziemy myśleć, co dalej. Bo ta wylotówka jest w tamtą stronę. No, więc chyba nie ma sensu wracać do miasta. Tylko po prostu będziemy szli dalej. Tu już nawet widać, że budynki są inne. Niektóre są otynkowane, ale już się zaczynają pojawiać takie klepiska. Małe dzieci, które biegają. Ulica je wychowuje. O, tam idzie pani, która jest albinoską. Do niedawna jeszcze oni mieli przerąbane. A teraz już jest dla nich łatwiej. No tak wygląda ta miejscowość. To jest ostatnia duża miejscowość na naszej trasie do Renaty. A później to już będą wioski. Meczet. Tutaj większość to muzułmanie. I oni akurat nie lubią, jak się ich nagrywa. Ale przejdziemy z boku i spróbujemy spod ręki nagrać.
tutaj boisko szkolne. Dzieciaki w szkole grają w piłę albo w coś. A my idziemy dalej. Książki na głowie noszą, no bo jakże inaczej. Tak jest wygodnie. A tutaj sprzedają różne jakieś rośliny, zioła i preparaty medyczne. Tu już jest coraz więcej takich właśnie szamańskich rzeczy. To już jest bardzo, bardzo głęboka prowincja. Różni się to od tych dużych miast. Podróżowanie autostopem jest tutaj trudne, ponieważ wszystkie środki transportu są po prostu zabite po brzegi. Tak jak jechaliśmy, po prostu uciśnięci, tak wszyscy jeżdżą. I zabrać dwóch kolesi z ciężkimi plecakami dużymi nierealne. O kurde, coś kopnąłem. No dobra. Deszcz zaczyna padać. Uuu. Wow. Not good, brother. Czy ty spowodowałeś awarię? Żeby nie kazali ci teraz tego kupić. Gość się na mnie zagapił i generalnie i tyle. No to teraz musisz kupić całą zrzewkę i wypijać. O kurde. Dzięki za obejrzenie odcinka. Przed nami najbardziej hardkorowa część Tanzanii. Jeżeli chcesz z nami tam dotrzeć, zapraszam we wtorek równo o 18:00. Nie zapomnij wcisnąć suba oraz dzwoneczek. To najlepszy sposób, aby wesprzeć nas w trudach podróży.